Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Odcinek dla byków na giełdach, czyli dlaczego giełda powinna rosnąć. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Odcinek dla byków na giełdach, czyli dlaczego giełda powinna rosnąć. Dzisiaj rano odcinek był dla pesymistów, dla niedźwiedzi, tych, którzy zakładali, że indeksy giełdowe będą spadać, a popołudniowy odcinek jest dla byków. Odcinek dla tych, którzy wierzą w to, że giełdy będą rosnąć. I dlaczego? Za chwilę przedstawię ciekawą statystykę, którą znalazłem, która zacznie sygnalizować, co może się stać ze statystycznego punktu widzenia po tych zachowaniach, które w ostatnim czasie mieliśmy na giełdach papierów wartościowych. Przede wszystkim oczywiście na Wall Street, ponieważ tutaj Wall Street ciągnie teraz indeksy giełdowe na całym świecie w górę i zaczyna wyceniać, że spowolnienie gospodarcze i recesja w światowej, amerykańskiej gospodarce będzie raczej płytka i będzie krótka niż że scenariusz będzie taki, że recesja będzie długa i będzie głęboka. Indeksy giełdowe dzisiaj na Wall Street będą miały za zadanie utrzymać się nad poziomem 4300 punktów, zaatakować najbliższe opory i sprawić, żeby to, co się teraz dzieje, czyli jak kształtuje się świeca tygodniowa, żeby te kolory zachęcały do tego, żeby te opory, które są już bardzo blisko, były przebite nawet z miejsca, a znaczenie tych oporów jest coraz większe, ponieważ na drugim wykresie widzimy, że średnia dwusesyjna jest już bardzo, bardzo blisko. To jest poziom 4327 na indeksie S&P i dodatkowo poziom 4367 to jest miejsce, gdzie przebiega potężne, ważne zniesienie Fibonacciego 61,8%, więc cała strefa 4330 do 4370 wydaje się potężnym oporem, który może zatrzymać popyt, ten impuls wzrostowy, który ma już prawie 2 miesiące, więc w najbliższym czasie czeka nas niezwykle ważna seria sesji. Będziemy świadkami niezwykle istotnych wydarzeń, które zadecydują o tym, czy ta letnia fala wzrostowa przerodzi się w coś więcej, czy też zostanie teraz zatrzymana i zaczną być wykorzystywane te poziomy do jeszcze większego, agresywniejszego wchodzenia w krótkie pozycje, licząc na to, że tendencja spadkowa wróci, że zaczniemy znowu dyskontować następną falę Bessy, że zaczniemy dyskontować, że recesja i spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej i światowej gospodarce będzie dłuższe i będzie oczywiście głębsze, więc naprawdę przed rynkiem decydujące chwile i jeszcze raz przypomnę, giełda dyskontuje scenariusz gospodarczy, który będzie w gospodarce w następnych 6-9 miesiącach realizowany, czyli to, co się teraz dzieje, dyskontuje to, jak będzie gospodarka rozwijała się na początku 2023 roku. I wniosek jest taki, jeżeli giełdy pójdą w górę, będzie to oznaczało, że dyskontujemy optymistyczny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce światowej, a jeżeli giełda wróci do spadków, będzie to oznaczało, że dyskontujemy negatywny scenariusz rozwoju wypadków na przestrzeni przełomu 2022-2023, więc naprawdę warto zwrócić uwagę. I dlaczego ten odcinek jest optymistyczny? Dlaczego odcinek dla byków na giełdach jest właśnie teraz nagrywany dzisiaj po południu? Dlaczego giełda powinna rosnąć? Ten wpis powstaje na podstawie statystyki, która jest widoczna teraz na wykresie w tle. Ona obejmuje ponad 20 lat obserwacji zachowania indeksu giełdowego, sytuacji, w której indeks giełdowy rośnie w taki sposób, że 90% uczestników indeksu S&P 500 przekracza swoją 50-dniową średnią kroczącą. I w takiej sytuacji, kiedy występuje taka sytuacja, a właśnie teraz na naszych oczach tak się dzieje, że po 4 tygodniach bardzo wyraźnych wzrostów 90% członków składowych indeksu, firm, które wchodzą w skład indeksu S&P 500 przekracza swoją 50-dniową sesję średnią kroczącą, to ta statystyka sygnalizuje, że na przestrzeni następnych 3 miesięcy indeks rośnie o 5,7% średnio i na przestrzeni następnych 12 miesięcy rośnie o 17,8%. Czyli to są wnioski bardzo optymistyczne i zobaczcie, że statystyka, która teraz jest w tle, sygnalizuje, że był tylko jeden przypadek obserwacji, że ujemna była stopa zwrotu po takim zachowaniu
spółek, które tworzą indeks S&P 500. Było to w marcu 2010 roku i tylko był jeden drobny przypadek, kiedy statystyka okazała się błędna w październiku 2010 roku i kiedy uwzględnimy wszystkie te wskazania, te wnioski są bardzo optymistyczne, te wnioski są bardzo probycze, więc odcinek jest dla byków na giełdach, czyli dla tych, którzy wiedzą i liczą na to, że giełda będzie rosnąć i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego giełda powinna rosnąć w perspektywie 3 miesięcy i 12 miesięcy w przód od dzisiejszego dnia, czyli mówiąc w skrócie do końca tego roku, ponieważ statystycznie końcówka roku jest zwykle najbardziej optymistyczna na giełdach papierowo-wartościowych i mniej więcej do okresu przełomu drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku. Moim zdaniem jest coraz bardziej optymistycznie i jest duża szansa na to, że te opory, o których przed chwilą powiedziałem, czyli strefa 4330 punktów, 4360 punktów na indeksie S&P zostanie pokonana, ale przed nami ta decyzja i zobaczymy, w którą stronę rynek wybierze, będzie chciał podążyć i który scenariusz rozwoju gospodarczego będzie wyceniać. Bo moim zdaniem teraz sytuacja staje się binarna i giełda będzie musiała odpowiedzieć nam na pytanie, który scenariusz rozwoju gospodarki będzie chciała dyskontować. Warto także obserwować oczywiście indeks Nasdaq, który jest teraz bardzo ściśle skorelowany z zachowaniem w amerykańskich obligacji. Tutaj przekroczyliśmy już barierę 20% odbicia od dna, czyli indeks Nasdaq jest w technicznej hoście. Warto o tym pamiętać, że rynek byka jest już na indeksie Nasdaq 100. Kiedy zobaczymy na indeks DAX, to w tym wypadku jesteśmy dokładnie już w rejonie 14 000 punktów, czyli miejscu, gdzie mamy psychologiczny opór oraz gdzie mamy półroczną linię trendu spadkowego. Czyli przebicie poziomu 14 000 punktów na indeksie DAX będzie oznaczało, że także niemiecka giełda rozpoczyna dyskontowanie optymistycznego rozwoju sytuacji w niemieckiej gospodarce i że recesja, spowolnienie gospodarcze w Niemczech będzie płytkie i krótkie, niż że będzie długie i głębokie. Dzisiejsze dane, które poznaliśmy, czyli wskaźnik ZEW dla Niemiec, okazał się być dość zmienny ze względu na to, że oczekiwania co do perspektyw gospodarczych w sierpniu były głębsze. Natomiast bieżąca sytuacja, te wskazania menadżerów, którzy tworzą ten wskaźnik, był nieco lepszy niż prognozy, co moim zdaniem sygnalizuje właśnie, że są teraz znacząco zaniżone oczekiwania co do gospodarki, co do perspektyw gospodarczych, a sytuacja taka realna, prawdziwa jest wyraźnie lepsza niż zakładały oczekiwania. Natomiast widać wyraźnie, że jesteśmy w tendencji na osłabienie gospodarcze, na recesję, ale oczywiście wyniki gospodarcze na twardych danych makroekonomicznych nie potwierdzają na razie tego, że mamy do czynienia aż z tak głębokim spowolnieniem gospodarczym, ponieważ oczekiwania są ewidentnie zaniżone z powodu tego, co się dzieje na kontynencie europejskim, czyli wojny, czyli bardzo dynamicznego wzrostu na przykład cen prądu, a ten następny wykres to dobitnie pokazuje, że dzisiaj była pierwsza sesja historyczna, kiedy megawattogodzina prądu w Niemczech przekroczyła 500 euro. 500 euro to oznacza, że w ciągu roku cena prądu w Niemczech wzrosła o ponad 500% i to jest jeden z tych czynników, który powoduje teraz wzrost inflacji w Niemczech oraz oczywiście na całym kontynencie europejskim, ponieważ to bardzo podobne zjawisko obserwujemy w innych krajach, w tym oczywiście także w Polsce. Wczoraj pokazywałem, jakie jest prawdopodobieństwo recesji w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni 12 miesięcy. Dzisiaj rano, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w europejskiej gospodarce, a ten następny wykres pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w gospodarce Wielkiej Brytanii. I tutaj szansa na wystąpienie recesji jest jeszcze większa niż w Europie kontynentalnej, czy też w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wynosi aż 75%. Czyli naprawdę brytyjska gospodarka jest już o krok od recesji, jest ta recesja bardzo prawdopodobna i zobaczymy, czy się gospodarka zachowa tak, jakie są przewidywania Bank of England, czyli że cały 2023 rok może upłynąć pod wpływem recesji, która ma się rozpocząć w czwartym kwartale 2022 roku. Takie są przewidywania Banku Anglii. Natomiast jeszcze raz zwracam uwagę, że
te wydarzenia, które się dzieją teraz na naszych oczach, zostały już przez ekonomistów nazwane jako kryzys kosztów życia. Cost of Living Crisis, tak zostało to nazwane i prawdopodobnie w świecie globalnych finansów, globalnej gospodarki, w świecie ekonomistów i oczywiście dziennikarzy zostanie przyjęta ta definicja i oczywiście później historycy także nazwą to wydarzenia, które się teraz dzieją, kryzysem kosztów życia. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę? Na to, że perspektywa spowolnienia gospodarczego i recesji powoduje bardzo wyraźny spadek kosztów frachtów. W tym wypadku wskaźnik Baltic Dry Index spada już do poziomów minimalnych z 2022 roku, czyli do poziomów sprzed wojny, a to sygnalizuje właśnie pewnego rodzaju zmniejszanie presji inflacyjnej i jeżeli oczywiście doszłoby wkrótce do znaczącego spadku cen gazu, to w takim wypadku oczywiście presja na globalny spadek inflacji będzie jeszcze większa, jeszcze powinna bardziej przyspieszyć. I te oczekiwania inflacyjne bardzo często zamieszczam dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych, ale w tym wypadku znalazłem także oczekiwania inflacyjne dla kraju z Ameryki Południowej, czyli dla Chile. I widzimy, że te oczekiwania inflacyjne zachowują się podobnie. Wniosek jest taki, że inflacja jest problemem globalnym, oczekiwania inflacyjne kształtują się w skali globalnej od Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Europy, Afryki, aż po Azję i Oceanię. I widzimy, że inwestorzy, którzy obstawiają własnymi pieniędzmi, ponieważ te oczekiwania inflacyjne to są swapy, to są właśnie oczekiwania wynikające z tego, jak inwestorzy obstawiają własnymi pieniędzmi to, co się ma dziać na inflacji, to one sugerują właśnie od kilku tygodni znaczący spadek presji inflacyjnej dla takiego kraju jak Chile. I oczywiście te projekcje dotyczące tego, jak mają się zachowywać stopy procentowe, zachowują się bardzo podobnie bez względu na to, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji czy też Oceanii. Ten następny wykres pokazuje oczekiwania co do trajektorii stóp procentowych dla Nowej Zelandii. I tutaj także widzimy, że przełom 2022-2023 roku, początek 2023 roku ma rozpocząć proces obniżek stóp procentowych, ponieważ rynek wyczuwa, że szczyt inflacji w Nowej Zelandii przerodzi się już wejdzie już w taką fazę, że będzie można mówić o obniżkach stóp procentowych i ten wykres, który jest w tle, dobitnie to pokazuje, że można już w przyszłym roku oczekiwać obniżek stóp procentowych dla Nowej Zelandii. I oczywiście, jeżeli mówimy już o prognozach inflacyjnych, warto rzucić okiem na to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, które cały czas walczą na poziomie 2,80 na rentowności, czyli na linii szyi odwróconej formacji RGR na cenach amerykańskich obligacji. Ten wykres w tle z platformy X-Station to bardzo dobrze pokazuje. I oczywiście czekamy dzisiaj na twarde dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej, które poznamy o godzinie 15:15. Ten materiał jest nagrywany przed tymi danymi, dopiero jutro rano wytłumaczę i ocenię to, co się pokazało z amerykańskiej gospodarki. Natomiast dzisiaj rynek powinien na to zareagować i rynek obligacji, rynek stóp procentowych i oczywiście rynek giełdowy i oczywiście amerykański dolar powinien po godzinie 15:15 czasu europejskiego zareagować na to, co się wtedy wydarzy. Natomiast systematycznie z godziny na godzinę amerykański dolar jest coraz bardziej kupowany. Indeks dolarowy zaczyna wybijać się górą z tego miesięcznego kanału spadkowego i to jest zachęta do tego, żeby zwiększyć szanse na to, że euro-dolar przebije swoje wsparcie na poziomie 1,0120. W momencie tworzenia tego wpisu testujemy to wsparcie. Zobaczymy, czy podczas sesji amerykańskiej zostanie one pokonane. Gdyby się okazało, że wsparcie jest pokonywane, oczywiście otworzy się perspektywa do szybkiego testu parytetu, czyli poziomu 1,00 i oczywiście umocnienie amerykańskiego dolara rzutowałoby także na zachowanie innych klas aktywów, innych rynków finansowych, ze względu na to, że rynek naprawdę światowy przywiązuje wielką wagę do tego, czy kapitał do Stanów Zjednoczonych płynie, czyli że amerykański dolar się umacnia, czy też kapitał z całego świata wycofuje się ze Stanów Zjednoczonych, a w takiej sytuacji amerykański dolar się osłabia, czyli euro-dolar rośnie. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie, sytuacja jest binarna, sesja wydaje się być decydująca o tym, co się stanie na amerykańskim dolarze w perspektywie drugiej połowy sierpnia.
Kiedy zobaczymy na zachowanie dolar-jena, to tutaj Bloomberg podaje, że rynek zwraca uwagę na średnią 21-tygodniową, która teraz sprawia, że okolice poziomu 131,60 są kluczowe, są punktem odniesienia i jeżeli zostałyby pokonane, otwierałaby się perspektywa do następnej fali umocnienia jena japońskiego i oczywiście zachowanie amerykańskich obligacji. Jeżeli zostałyby amerykańskie obligacje znowu kupowane, czyli rentowności zaczęłyby spadać, to jen japoński wtedy oczywiście znowu zacznie się umacniać, czyli pary związane z jenem zaczęłyby mocno dynamicznie spadać. Obserwujmy więc, co się dzieje na rentownościach, ponieważ wtedy pary z jenem powinny dyskontować to w sposób bardzo dynamiczny, dając wiele okazji inwestycyjnych day traderom, krótkoterminowym spekulantom. Wczorajsza decyzja o obniżce stóp procentowych w Chinach prowadzi do osłabienia chińskiego juana i tutaj widzimy, że chińska waluta zaczyna się osłabiać i amerykański dolar zaczyna tutaj zyskiwać na wartości. I zobaczymy, czy majowe maksima zostaną pokonane. To jest także jedna z ciekawostek, która się wydarzy w drugiej połowie sierpnia. I kolejną konsekwencją tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze, jest oczywiście przecena walut emerging markets. W środkowej Europie waluty węgierski forint, czeska korona, polski złoty reagują oczywiście na zachowanie amerykańskiego dolara, ale przede wszystkim traci na wartości węgierski forint, który potwierdza tezę, że to właśnie węgierski forint jest najsłabszym ogniwem z walut emerging markets Europy Środkowej i jeżeli tylko amerykański dolar zacznie się cały czas umacniać, będzie eurodolar przebijał swoje wsparcia, to wtedy oczywiście węgierski forint powinien bardzo mocno dalej tracić na wartości i pewnego rodzaju dynamiczna fala osłabienia powinna być obserwowana na parach związanych z węgierskim forintem, więc uwaga, to jest pewnego rodzaju także ciekawostka i sugestia dotycząca tego, co się może dziać w sytuacji, kiedy amerykański dolar wybierze trajektorię umocnienia w następnych godzinach. Same pary walutowe z polskim złotym, PLN w stosunku do euro zaczyna się osłabiać. Tutaj poziom 4,68 jest znowu przebity. Jeżeli pokonamy poziom 4,70, to oczywiście rozpocznie się następna fala osłabienia krajowej waluty. Osłabienie waluty polskiej widać przede wszystkim względem amerykańskiego dolara. Tutaj przebicie miesięcznej linii trendu spadkowego na poziomie 4,62 sygnalizuje nam, że jest duża szansa na dynamiczną falę osłabienia krajowej waluty, ale jeszcze raz przypominam, że zachowanie eurodolara rzutuje przede wszystkim na węgierskiego forinta, a zdecydowanie w mniejszym stopniu na to, co się dzieje na rynku krajowej waluty. Przed chwilą poznaliśmy dane o core inflacji dla Polski. Okazała się ona ciut wyższa niż prognozy, więc jednak moim zdaniem rynek nie powinien do tego przywiązywać większej wagi, ponieważ eurodolar i jego zachowanie jest kluczowe. W 90% odpowiada za siłę albo słabość polskiej waluty, a tylko 10% to są czynniki lokalne. Inflacja na tych poziomach, na których jest już moim zdaniem całkowicie zdyskontowana przez rynek polskich aktywów, co widać na przykład na polskich obligacjach, które praktycznie nie reagują osłabieniem, a powinny teoretycznie się osłabić. Na razie ETF na polskie obligacje, na polską krzywą dochodowości zachowuje się tak, że cały czas jednak sygnalizuje presję na to, żeby kupować polskie obligacje, polski dług, licząc na to, że teraz właśnie w momencie, kiedy mamy letnie wakacje, tworzony jest także szczyt inflacji w Polsce, w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach na całym świecie. A warszawska giełda dzisiaj ładnie rośnie. Testujemy poziom 1750, ten poziom ma duże znaczenie, widzimy na wykresie, to jest górne ograniczenie kilkutygodniowego kanału wzrostowego. Natomiast jeżeli dzisiejsza świeca nie będzie miała górnego cienia, to oczywiście będzie duża szansa na kontynuację tendencji wzrostowej, ale gdyby taka górny cień dziennej świecy się pojawił, to rynek może sobie przypomnieć o tym, że opory na indeksie S&P są blisko i że może dojść do korekty, zatrzymania tendencji wzrostowej, a w takiej sytuacji warszawska giełda może znowu zacząć tracić na wartości. Natomiast klimat inwestycyjny ewidentnie się ociepla na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Natomiast kiedy zobaczymy na zachowanie cen surowców, to na początku sesji amerykańskiej cena ropy naftowej wraca nad poziom $90. Poziom jest cały czas w grze. Być może część traderów wykorzystuje teraz te poziomy do gry na małą formację, podwójne dno z linią szyi na poziomie $95. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Tutaj na chwilę obecną ropa jako wskaźnik wyprzedzający inflację sygnalizuje, że te oczekiwania inflacyjne dobrze przewidują szczyt inflacji na całym świecie. Natomiast na rynku surowcowym warto także obserwować cenę złota, która nie poradziła sobie na poziomie oporu $1800. Wracamy do tendencji spadkowej i jeżeli popyt na ryzyko nie będzie dalej atakować, to raczej jest duża szansa na powrót do spadków na cenie złota na kierunku wsparcia $1750. I Bitcoin. Bitcoin także jest bardzo ciekawym aktywem, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się może wydarzyć na giełdach papierów wartościowych, na rynku ryzyka. Utrzymujemy się cały czas, nawet nad najbliższym wsparciem. Dlatego zachowanie Bitcoina sprzyja popytowi na ryzyko, sprzyja indeksom giełdowym i zachęca do tego, żeby wierzyć w tendencję wzrostową na giełdach papierów wartościowych i żeby liczyć na to, że dzisiejsza sesja na Wall Street przyniesie nam kontynuację wzrostów i że odcinek ten dla byków na giełdach będzie optymistyczny także podczas dzisiejszej sesji i że odpowiedź na pytanie, dlaczego giełda powinna rosnąć także podczas dzisiejszej sesji, będzie odpowiedzią twierdzącą. Jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy. Trzymam kciuki za byki. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i stopy zwrotu. Pozdrawiam.